Uszanowanko. Poszukując niedużej klawiatury na złącze PS2, natrafiłem na produkt firmy Perix, model Periboard 409PW. Wraz z klawiaturą zaopatrzyłem się w mysz tej samej firmy, model Perimice 222P. Założeniem było wykorzystanie obu sprzętów do retro, a ten film ma na celu zaprezentowanie, czy ma to jakikolwiek sens. Na wstępie pragnę podkreślić, że materiał ten nie jest w żaden sposób sponsorowany, nie jest to też materiał promocyjny. Klawiatura i myszka zapakowane zostały w kompaktowe i dość mocne pudełka. Jak widać, to od klawiatury jest nieco bardziej okazałe, zaś to od myszki to typowy współczesny szaro-bury karton. Zakupu dokonałem na Amazonie, ale sprzęt widziałem też na Allegro, a przynajmniej był tam dostępny w momencie zakupu. Obecnie klawiatura kosztuje lekko ponad 90 zł, zaś mysz to prawie 45 zł. Pierwsze i najważniejsze zastrzeżenie. Klawiatura i mysz są na złącza PS2, więc w zasadzie powinny idealnie nadawać się do retro. Natomiast przeglądając opinie o samej klawiaturze, natrafiłem na mieszane recenzje i opinie. Jedni wskazywali, że nadaje się ona do zastosowań retro, inni, że nie. Jak rozumiem, problem dotyczy tego, że w opinii części komentujących klawiatura nie posiada prawdziwego interfejsu PS2, a jedynie interfejs USB z odpowiednio dolutowanym kablem. Czyli zakupu dokonywałem trochę w ciemno i pozostało tylko przekonać się, na ile da się tego używać wraz ze starszymi sprzętami. W razie potrzeby zawsze można dokonać zwrotu. Dla kontekstu na co dzień używam zarówno starej myszki Aforteca na PS2, jak i myszy Logitecha na USB. Dodatkowo mam też kilka standardowych klawiatur, tutaj jest jakiś model Fujitsu, który sam zajmuje więcej miejsca niż klawiatura i mysz wciąż umieszczone w pudełkach. Rzućmy okiem na to, co w środku. W pudełku z myszką znajduje się jedynie mysz. Na pierwszy rzut oka, przynajmniej dla mnie, sprawia ona dobre wrażenie. Zarówno przyciski, jak i rolka należą do tych cichszych. Mamy tu długi kabel 1,8 m, zaś wagowo i gabarytowo mysz zbliżona jest do Logitecha G102. W pudełku z klawiaturą obok samego sprzętu znalazła się też krótka instrukcja. Jak widać, klawiatura ma kompaktowy rozmiar. Producent podaje, że jest to 31,4 na 14,6 na 2 cm. Jest to więc rozmiar zbliżony do współczesnych klawiatur 60%. Kabel to także 1,8 m. Klawiatura jest dość cicha i oferuje typowo laptopowe odczucia podczas użytkowania. Natomiast miałem pewien problem z dźwiękiem i te odgłosy nie nagrały mi się zbyt dobrze. Zresztą wydaje mi się, że nie jest to w tym przypadku najważniejsze. Jest to sprzęt retro, który i tak sam z siebie najczęściej jest bardzo głośny.
Jeszcze rzut oka, jak całość prezentuje się na tle standardowej klawiatury PS2 oraz na tle klawiatury Logitech K400 Plus, której też często używam tam, gdzie jest to możliwe, ze względu na jej rozmiar. I jeszcze jedna ciekawostka. Na naklejce znajdującej się na spodzie klawiatury widnieje informacja, że jest to klawiatura na USB. Jak widać, sprzęt nie ma żadnych nóżek do regulacji wysokości, a jedynie lekki grzbiet. Podobnie jest też w przypadku klawiatury Logitecha. Czas na testy. Niestety nie mam pod ręką żadnej ultra starej maszyny, a jedynie konfigurację opartą na Socket 7 i procesorze K62550. Płyta główna posiada jedynie złącze dla klawiatury 5 DIN i wyprowadzone piny dla złącza PS2 z przeznaczeniem na mysz oraz piny dla USB w liczbie 2. W moim przypadku zarówno złącze myszy, jak i 2 złącza USB zostały dodane mocno druciarską metodą. Zakładam, że w standardzie w oryginale były tam odpowiednie śledzie. Klawiatura zaś została podłączona przez przejściówkę. Jak widać, wejście do BIOSu nie nastręczało żadnego problemu, choć należy też wspomnieć, że płyta miała włączoną opcję On-Chip USB, którą ostatecznie wyłączyłem. Mimo wszystko całość bez problemu zadziałała w aplikacji Super F-Disk, co na tej płycie nie było możliwe z myszką i klawiaturą na USB. Podobnie bez problemu przebiegła instalacja Windowsa 98 SE. Oczywiście klawiatura bez najmniejszego problemu pozwala też na wybór napędu do bootowania. Jak widać, wszystko działa jak należy.
teraz szybki rzut oka na druciarstwo, o którym mówiłem wcześniej. Kabelki i porty kupiłem za jakieś grosze na AliExpress, a wszystko wykonane zostało bez użycia lutownicy. Dla pewnego kontekstu warto jeszcze pokazać, jak na tej płycie głównej zachowuje się klawiatura i mysz na USB. Jak widać, bez problemu da się wejść do BIOSu mimo wyłączonej uprzednio opcji On-Chip USB. Być może psuje to obraz testu, ponieważ wychodząc z założenia, że prezentowana klawiatura PERIX to tak naprawdę klawiatura z interfejsem USB, to faktycznie dałoby się w ten sposób odpalić BIOS. Skoro standardowa klawiatura na USB daje radę, to i tutaj powinno się to udać. Z drugiej jednak strony w takim Super F-disku z urządzeniami na USB mamy totalną martwicę. Także w następnej aplikacji, której często używam, czyli w Acronis True Image w wersji 9, sprzęt na USB nie daje sobie rady. Natomiast bez problemu zadziałały tu omawiane urządzenia PERIXa. Mi pozostało jeszcze skonfigurowanie całego setupu, natomiast podsumowując, wydaje mi się, że oba urządzenia powinny dość dobrze sprawdzić się w retro. Wprawdzie nie miałem możliwości przetestowania ich na sprzęcie klasy 386 i 486, ale jak zostało to zaprezentowane w sprzęcie klasy Pentium i wyżej nie powinno być problemu. Wszystkich, którzy dotarli do tego miejsca, pozdrawiam serdecznie i proszę o rozważenie lajka, suba lub pozostawienie komentarza. Na razie.